Cześć! W Magenta Team wierzymy, że... Życie to? Rozmowy. Życie to rozmowy. A najlepsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy zaczynamy ze sobą szczerze gadać. Dlatego dzisiaj zapraszamy Cię do podsłuchania rozmowy, w której nie było żadnego scenariusza. Prawdziwej, bez udawania i bez ściemy. Może zainspiruje Cię do burzenia własnych barier, otworzy Cię na jakąś zmianę, a może po prostu utwierdzi w przekonaniu, że idziesz dobrą drogą. Dzisiaj rozmawiać ze sobą będą Marzena Zimnicka-Rzepielska, Tribe Lead One Portal w B2B. Daniel Lewandowski, słucham klientów biznesowych w T-Mobile Polska. Zaczynamy! Cześć Daniel. Marzena, cześć. To zacznijmy od początku. Powiedz, jak wygląda Twój typowy dzień pracy w naszej sprzedaży biznesowej? Wiesz co, typowy dzień w pracy biznesowej z klientem biznesowym jest bardzo ciężki do definicji. Każdy dzień jest zupełnie inny. To nie jest tak, że wstajesz rano i wiesz, jak ten dzień będzie zaplanowany, bo my jesteśmy tutaj dla klientów. To oni nam dyktują ten plan dnia i nasza dostępność dla nich jest tutaj najważniejsza, tak żebyśmy mogli z nimi do nich docierać z naszymi najważniejszymi obszarami, o których z nimi dzisiaj rozmawiamy. Ten dzień będzie się zaczynał od zwykłego przeczytania maila, sprawdzenia skrzynki mailowej, ale może się rozpocząć od telefonu od klienta i potrzeby rozmowy z tym klientem. Więc ciężko jest zdefiniować taki typowy dzień pracy w biznesie, z klientem biznesowym. Natomiast jeżeli miałbym rozpocząć, co jest najistotniejsze? No właśnie, co Ci się najbardziej podoba? Najistotniejsi są ludzie. To jest kluczowe. Ja w chwili obecnej prowadzę zespół Key Account Managerów i Hunterów, którzy odpowiadają za dostarczanie rozwiązań operatorskich do klientów z całej Polski, ale nie tylko tych rozwiązań operatorskich. Fundamentem dzisiaj naszych rozmów z klientami są rozwiązania integratorskie. My jesteśmy dzisiaj pod jednym brandem, pod brandem T-Business. I to jest dzisiaj nasze kluczowe zadanie, żeby klientom pokazać całe to nasze portfolio produktowe i żeby ta technologia, o której my wiemy bardzo dużo, żeby ten transfer wiedzy do klientów, do tego drugiego człowieka, do tych ludzi, z którymi współpracujemy na co dzień, osiągnąć. A jak to jest u ciebie? Czym dla ciebie to nie jest One Portal? Co to dla ciebie jest? Bo jedno ta Moje kwestia... dziecko na pewno. jak nie wiem, czy wiesz, tak, ale One Portal wywodzi się z polskiego rozwiązania e-Service, które kilka lat temu tutaj w Polsce uruchomiliśmy. I który cieszy się bardzo dużą popularnością w Polsce i ponad 2 lata temu Deutsche Telekom w Europie zadecydowało, że chce mieć analogiczny portal w innych też europejskich sieciach. Rozpisano przetarg, zebrano różne oferty z rynku, oferty z różnych krajów i w ramach tego przetargu właśnie e-Service został uznany jako takie najlepsze rozwiązanie, które powinniśmy wdrożyć w Europie i dostosować do potrzeb klientów nie tylko z Polski, ale też z innych krajów europejskich. No i nad tym pracujemy od początku zeszłego roku i w tym czasie właśnie udało nam się zonboardować wszystkie kraje do One Portala i pracujemy też teraz nad dostawą tego produktu oraz pomagamy krajom w developmencie ich systemów backendowych, tak żeby one umiały rozmawiać z One Portalem. Także long story short, tak, moje dziecko, które teraz uruchamiamy na rynku europejskim. Doskonale kojarzę twoje narzędzie, powiem ci szczerze, nasze narzędzie, twoje dziecko jest mi znane. Narzędzia, które daje nam organizacja, za które ty jesteś odpowiedzialna, tak naprawdę umożliwiają nam to, że my jesteśmy bardziej dostępni dla klientów. To jest to, co ty powiedziałaś, czyli ten cel, który sobie założyłaś, jest realizowany, bo jeżeli mój klient może elementy, które potrzebowałby ze mną skonsultować, sam sprawdzić się w systemie, to ja mogę być u niego i jestem dla niego dostępny i możemy rozmawiać o cloudzie na przykład i tłumaczyć mu, jak dzisiaj te rozwiązania mogą zabezpieczyć jego firmę. Bardzo dużo rozmawiamy o bezpieczeństwie z klientami. Są różnego rodzaju dyrektywy, które będą wytyczały tak naprawdę ścieżki tym klientom, jak powinni się zabezpieczać.
I to jest ten czas, który w ten sposób Zaoszczędzacie, właśnie tak? Dzięki zaoszczędzamy i cyfryzacji. przeznaczamy. Super, że mamy takie samo zrozumienie. Fajnie to słyszeć, dzięki. Chcemy poznać Was jeszcze lepiej. Wylosujcie karty do rozmów. Marzena, zaczynaj. Dobra. O Jezus. Wezwanie już jest na początku, a tu się tak otwiera dobrze. Przypomnij sobie, co było dla ciebie ważne w pracy 5 lat temu, co jest dalej aktualne, co się zmieniło, czy pojawiło się coś nowego? Wiesz co, to jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie tak naprawdę, bo te 5 lat temu ja bym wrócił w ogóle do tej też mojej historii trochę, jak tutaj się znalazłem w T-Mobile. Ostatnio mój dyrektor szykował się na taką prezentację i weryfikował, ile lat każdy z nas pracuje w Deutsche Telekom. Zaczepił mnie na korytarzu i mówi: Daniel, ty pracujesz tutaj 12 lat. Ja tak od jakichś takich kilku lat żyłem w przekonaniu, że to jest 10, natomiast zderzyłem się z tą taką rzeczywistą cyfrą i te 12 lat jest faktycznie takim czasem, kiedy oprócz tego, że mogłem się tu rozwijać, mogłem uczyć się nowych umiejętności, poznawać nowe rzeczy, technologie, ludzi, to jeszcze oprócz tego wszystkiego spełniać się i realizować swoje marzenia. Jeżeli chodzi o to, co te 5 lat temu było dla mnie najważniejsze i to, jak to się zmieniło dzisiaj, ja uważam, że te 5 lat temu kluczowe dla mnie było to, żeby inspirować. I wydaje mi się, że to hasło przewodnie inspiracja, ona tylko ewoluowała jeszcze bardziej i wzniosła się na jakiś wyższy poziom tego znaczenia. I ja dzisiaj tak naprawdę oprócz tego, że uważam, że inspiruję innych, to jeszcze nauczyłem się czerpać od drugiej strony jeszcze więcej niż to miało miejsce wcześniej, bo ta inspiracja powinna być z dwóch stron. Ja inspiruję kogoś i ktoś inspiruje mnie i ta zmiana tego słowa inspiracja w porównaniu do tego, co było 5 lat temu i co jest dzisiaj, to uważam, że to jest właśnie to. Super, dzięki. Wezmę, słuchaj, te 5 kart I coś wybierzesz? i ty wybierzesz dla siebie pytanie. O, to dobrze, proszę, to. Czy uważasz, że szczęście zależy od nas samych, czy od okoliczności zewnętrznych? Absolutnie od nas samych. Naprawdę. Tak uważam, że od nas samych. Od tego, no zaczynając od tego w ogóle, jak interpretujemy rzeczywistość, czy ta szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Od umiejętności cieszenia się z mniejszych, większych rzeczy, od umiejętności uczenia się na porażkach, wyciągania wniosków i takiej siły, żeby iść dalej. No i w ogóle takiej sprawczości, umiejętności kształtowania rzeczywistości wokół siebie. Także tak, podsumowując, od nas samych. To jest bardzo cenne, co powiedziałaś, bo tak naprawdę przychodzi taki moment w życiu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że te porażki, one są dla nas tak naprawdę najważniejsze, bo z nich najwięcej jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków i one nas realnie zmieniają. Bo jeżeli wszystko jest okej, to nie wiemy jak, to cały czas działamy tak samo, nie wychodzimy z tej naszej strefy komfortu. Jeżeli popełniamy jakąś porażkę, to faktycznie... No tak, najwięcej się uczymy. Natomiast sukcesy też są potrzebne i celebracja. Myślę, że w ogóle ta zmienność jest fajna. Ja pracuję w sprzedaży, ja potrzebuję sukcesów, nie? No ja właśnie. jestem nastawiony na ten sukces. Wiesz dobrze, jak to działa. I ja myślę, że my dzisiaj w ogóle jako firma też jesteśmy w idealnym etapie, bo oprócz tego, że ten sukces, on jest wpisany w nasze DNA firmowe, to my tak naprawdę od strony biznesowej, łącząc te rozwiązania, o których powiedziałem, czyli o tych rozwiązaniach operatorskich i rozwiązania integratorskie, my spoiliśmy 2 ręce ze sobą razem i idziemy do przodu z jedną myślą, że to chcemy dostarczać do klientów w takim połączony sposób. Klienci tego od nas potrzebowali. Więc wspólny mianownik sukces, dokładnie, tak? Dokładnie, tak niech zostanie. No dobrze. Dzisiaj rozmawiamy o klientach biznesowych.
czego o współpracy z takimi klientami nie wiemy. Jak sobie myślę o tym, czym ja się zajmuję, tak? Czyli narzędzia cyfrowe, self-care e-commerce dla klientów biznesowych, to projektując te rozwiązania, ja myślę sobie o tym, że ci klienci biznesowi są tak naprawdę też klientami prywatnymi, w takim kontekście, że oni w życiu prywatnym są po prostu przyzwyczajeni do cyfryzacji. Oni w życiu prywatnym używają różnych portali takich społecznościowych, używają aplikacji bankowych i myślę, że często o tym zapominamy, że często projektując jakieś produkty, rozwiązania dla klientów biznesowych, myślimy, że to jest takie, że to powinno być takie duże, skomplikowane, złożone, bo to jest klient biznesowy, profesjonalny, a według mnie trochę powinniśmy zmienić perspektywę i myśleć o tym, że tak naprawdę to jest zwykły użytkownik prywatny, który w życiu profesjonalnym może mieć podobne oczekiwania jak w życiu prywatnym. Co jest dla naszego klienta dzisiaj najważniejsze w tych naszych usługach? Potężny zespół specjalistów, którzy są dostępni dla klienta i ta dostępność jest dzisiaj proponowana regionalnie. Dlaczego my z taką strategią wychodzimy? Dlatego, że każdy region Polski jest inny i dostępność tych osób w tych miastach kluczowych w Polsce, ale nie tylko, jest dzisiaj zbliżeniem się jeszcze bliżej, scementowaniem się z tymi klientami lokalnie i regionalnie, odpowiadając na te wszystkie wyzwania, które gdzieś tam z otoczenia zewnętrznego wpływają. To jest dzisiaj dla mnie element tej dostępności, bo ta dostępność jest wymagana, gotowości po stronie naszych ludzi na spotkania takie u klienta, pracy z tym klientem w ramię i element wspierania klientów, budowania ich wyników finansowych, parametrów finansowych przez to, że stają się jeszcze bardziej odporni, bezpieczni, unikają tego długu technologicznego i to, że ten element wpływa bezpośrednio na to, że nasza gospodarka rośnie, to myślę, że to jest takie clue, o którym często zapominamy, a jest jednak istotne, bo to te przedsiębiorstwa, one dają miejsca pracy, płacą podatki i realnie wpływają na to, co się w tym otaczającym świecie dzieje. Ja się cieszę, Marzena, że my możemy być częścią tego biznesu i tego rozwoju. Okej, to ja może dodam, na co stawiać. To według mnie powinniśmy stawiać na dwie rzeczy. Na automatyzację procesów i cyfryzację, dzięki czemu udostępniamy naszym klientom nowoczesne rozwiązania intuicyjne, szybkie, łatwe w obsłudze. I druga rzecz, na którą powinniśmy stawiać, to na rozszerzenie naszego portfolio produktowego B2B o usługi stacjonarne i ICT powiązane z usługami mobilnymi. Na te dwie rzeczy. I właśnie tak, w praktyce burzy się bariery. To co, dołączasz?